Cześć i witam kolejny raz na kanale Piotr Speak Polish. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o narzędniku, jego końcówkach i jego funkcjach. A więc zaczynamy od końcówek. I w rodzaju męskim w przymiotniku główną końcówką jest końcówka im, a także mamy tutaj końcówkę im. I im używamy po literach K albo G, na przykład polskim albo wysokim. Natomiast w rzeczowniku główną końcówką jest końcówka M. Następnie mamy końcówkę IM, taka sama zasada po literach K albo G. Mamy IM, ekstra I. I trzecią końcówką jest końcówka ON. Kiedy używamy końcówki ON? Końcówki ON używamy w słowach rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku na literę A. Czyli te słowa związane z ludźmi, z osobami, z zawodami. Artysta, dentysta, mężczyzna, kolega, czyli mężczyzną, artystą, dentystą, kolegą. I mamy kilka przykładów. On jest Polakiem, ok, tutaj mamy końcówkę IM, ponieważ mamy literę K. On jest dobrym nauczycielem, on jest wysokim mężczyzną. Rodzaj żeński jest bardzo łatwy, ponieważ i w przymiotniku, i w rzeczowniku mamy końcówkę on. Ona jest Polką, ona jest dobrą nauczycielką, ona interesuje się historią. I rodzaj nijaki, też bardzo dobra informacja, ponieważ rodzaj nijaki jest taki sam jak rodzaj męski, to znaczy mamy te same końcówki. W przymiotniku mamy końcówkę im i im, też po K i G używamy im, i w rzeczowniku mamy końcówkę główną M albo IM po literach K albo G. Tomek jest miłym dzieckiem, interesuje się polskim kinem. Ok, i przechodzimy do liczby mnogiej. W liczbie mnogiej bardzo dobra informacja, ponieważ mamy tę samą końcówkę dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Czyli w przymiotniku to będzie główna końcówka imi albo końcówka imi. Znowu to samo, po literach K albo G mamy imi. I w rzeczowniku jest to końcówka ami. I teraz kilka przykładów. Oni są dobrymi nauczycielami. One są dobrymi nauczycielkami. Albo lubię jeździć japońskimi autami. I kolejny slajd, jak tworzymy formy narzędnika. W rodzaju męskim bardzo łatwo do formy głównej, do formy mianownika dodajemy końcówkę m, im albo on. Kot kotem, dom domem, lekarz lekarzem, mężczyzna mężczyzną. Ok, tutaj mamy on, bo mamy rodzaj męski z końcówką a w mianowniku. W rodzaju żeńskim jest to po prostu zamienienie a na on, kobieta kobietą, literatura literaturą, kino kinem w rodzaju nijakim, metro metrem. Proszę zobaczyć, co mamy tutaj. Zabieramy to o i wstawiamy końcówkę m. I muszę tutaj wspomnieć też o alternacjach, czyli czasami zamieniamy litery. I pierwszą alternacją jest on na e, czyli mąż, mamy końcówkę m, ale zamienia się nam litera z on na e, mąż mężem, nie mążem. Kolejna alternacja to alternacja u na o, samochód samochodem, nie samochódem, i albo ie czasami znika. Czyli pies nie będzie piesem, tylko psem. I dziadek to nie będzie dziadekiem, tylko to będzie dziadkiem. I jeszcze powiemy, jak tworzymy formy przymiotników w narzędniku. A więc w rodzaju męskim dodajemy po prostu końcówkę im albo im. Dobry dobrym, wysoki wysokim. Rodzaj żeński, tak samo jak w rzeczowniku zamieniamy a na on, dobra dobrą, wysoka wysoką.
i w rodzaju niejakim, dobre, dobrym, wysokie, wysokim. Czyli usuwamy to albo ie i dodajemy naszą końcówkę im albo im. I przechodzimy teraz do funkcji narzędnika, kiedy używamy narzędnika w języku polskim. Pierwszą funkcją jest to funkcja, kiedy mamy czasownik być i po czasowniku być mamy kolejny rzeczownik, który jest naszym dopełnieniem, który opisuje podmiot. Na przykład, ona jest inteligentną dziewczyną. Ona jest to nasz podmiot, potem mamy czasownik być, jest i później mamy kolejny rzeczownik, czyli dziewczyną. Jest to dopełnienie, a więc musimy użyć rzeczownika. Opisujemy ona, czyli podmiot naszego zdania. Javier jest Hiszpanem. Javier jest Hiszpanem. Hiszpanem jest to dopełnienie. Opisuje podmiot, czyli Javier. I trzecie zdanie. Robert Lewandowski jest dobrym piłkarzem. Tak samo piłkarzem, dobrym piłkarzem jest to dopełnienie i opisuje nasz podmiot. Mamy czasownik być, a więc jest to narzędnik. Następną funkcją jest to transport. Okay? Czyli jak gdzieś jedziemy albo czym gdzieś jedziemy. On jeździ do pracy samochodem. Wolisz jeździć metrem czy autobusem? I lubię latać samolotem. Okay? Samochód, metro, autobus, samolot, tramwaj, statek itd. Następną funkcją jest to funkcja z kim albo z czym. Po przyimku z. Mam spotkanie z szefem. Idę na spacer z Ewą albo piję kawę z mlekiem. I tutaj ważna informacja, że przyimek z w języku polskim ma dwa znaczenia. Z jako with albo z jako from. I trzeba pamiętać, że kiedy z znaczy from i to jest dopełniacz, kiedy z znaczy with to jest narzędnik. Następnie sytuacje statyczne z przyimkami nad, między, pod, przed albo za. Na przykład USA leży między Kanadą a Meksykiem. Kot jest pod stołem. Albo przed domem stoi samochód. Ok? I teraz piąta funkcja, czyli rekcja czasownika. Różne czasowniki łączą się z różnymi przypadkami. Tutaj mamy tylko 3 przykłady. Oczywiście jest ich więcej. Jest więcej czasowników, które łączą się z czasownikiem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę zostawić komentarz pod filmem. Mogę udostępnić tabelę, gdzie pokazuję więcej czasowników łączących się z narzędnikiem. Ok, teraz 3 przykłady. Interesuje się polską literaturą. Po czasowniku interesować się. Również po czasowniku opiekować się. Ona opiekuje się swoją mamą. I jeszcze czasownik zostać. Mój syn zostanie dobrym lekarzem. Ok? Mamy już 5 funkcji i pokażę jeszcze 6. Jeszcze 2. A więc kiedy? I tutaj z porami roku, czyli wiosną, latem, jesienią, zimą. Tutaj mogę dodać jeszcze jedno słowo niezwiązane z porami roku, ale jest to też narzędnik, czyli byłoby to wieczorem. Na przykład dzisiaj wieczorem idę na kolację. I nasze przykłady. Zimą lubię jeździć w góry. Latem często gram w tenisa. Jesienią drzewa mają piękny kolor. Ok? I jeszcze jedna krótka funkcja.
czyli pytanie którędy. Ok? Ulicą, chodnikiem, schodami na przykład. Zwykle chodzę do centrum ulicą długą. Którędy idziemy do centrum. Którędy idę do centrum. On idzie na górę schodami. Ok? I to by było na tyle, jeśli chodzi o funkcję narzędnika. I możemy przejść do ćwiczeń. I w pierwszym ćwiczeniu musimy uzupełnić zdania, deklinując rzeczowniki i przymiotniki. Akurat tutaj w większości mamy rzeczowniki. A więc jestem, ona jest, jesteśmy, Kasia interesuje się, interesujesz się, tutaj mamy liczbę mnogą. W weekend idę na spacer z, lubię pić herbatę z, stolik stoi między, też liczba mnoga. Za śpi pies, nie lubię jeździć. Ok? Dam jeszcze chwilę. Jeśli potrzebujecie trochę więcej czasu, to proszę zastopować film i następny slajd to będą odpowiedzi. A więc pierwsze zdanie. Jestem Polakiem. 2. Ona jest Polką. Jesteśmy Polakami. Tutaj też mamy liczbę mnogą, ponieważ mamy czasownik w pierwszej osobie liczby mnogiej i jesteśmy. Kasia interesuje się językiem polskim. Interesuje się językami obcymi. Tutaj mój błąd. Poprawię to później. Językami obcymi, ponieważ mamy liczbę mnogą. W weekend idę na spacer z moim kuzynem. Proszę zauważyć, że mamy tutaj mój, nie jest to przymiotnik. Ok? Jest to zaimek dzierżawczy, ale w zaimkach dzierżawczych używamy końcówek przymiotników. Zdanie 7. Lubię pić herbatę z cytryną. Stolik stoi między fotelami. Za sofą śpi pies. Nie lubię jeździć autobusem. I mamy ćwiczenie drugie. Mamy tutaj przykłady zdań. I chciałbym, żebyście zastanowili się, dlaczego tutaj użyty jest narzędnik. I pierwsza grupa. Jestem nauczycielem. Jestem Polką. Jestem mężczyzną. Kim ty jesteś? Kim ona jest? Ona jest moją kuzynką. Ona jest moją siostrą. Ona jest moją nauczycielką. Dlaczego tutaj jest narzędnik? Ponieważ mamy czasownik być i po czasowniku być mamy kolejny rzeczownik, który jest dopełnieniem. Okay? Tutaj na przykład podmiotem jest ja. Okay? Potem jestem nauczycielem. Dopełnienie. Jestem Polką. Tak samo Polką to jest nasze dopełnienie, opisuje podmiot. Jestem mężczyzną. Tak samo. Kim ty jesteś? Pytanie, ok, o dopełnienie. Ty to jest podmiot. Kim jest to pytanie o dopełnienie. Na przykład jestem mężczyzną. Jestem nauczycielem. Ona jest moją kuzynką. Ona, podmiot, moją kuzynką, dopełnienie. Ona jest moją siostrą i ona jest moją nauczycielką. Tak samo. Tej funkcji często używamy, kiedy mówimy o członkach rodziny, o narodowościach i o
zawodach. Na przykład jestem nauczycielem, jestem lekarzem, jestem prawnikiem, jestem piłkarzem. Okay? Kolejna grupa zdań. Interesuje się polską muzyką. On interesuje się językiem polskim. Interesujesz się sportem? Nie interesuje się kinem. Czym się interesujesz? Dlaczego to jest narzędnik? Ponieważ mamy czasownik interesować się. Dlatego tutaj też nie mamy co, tylko czym, ponieważ w narzędniku pytania nam się zmieniają. Nie jest to już kto co, tak jak w mianowniku, tylko kim, czym. Interesować się łączy się z narzędnikiem, dlatego jest czym się interesujesz, a nie co się interesujesz. Następna grupa. Zwykle jeżdżę samochodem. Ona lubi jeździć pociągiem. On często lata samolotem. W wakacje będę płynąć promem do Szwecji. Dlaczego w tych zdaniach musieliśmy użyć narzędnika? Dlatego, że mówimy o narzędziu, o transporcie. Samochodem, pociągiem, samolotem, promem. Jak jedziemy, jakiego narzędzia używamy, żeby się przemieszczać, żeby podróżować. Ok, i kolejna grupa zdań. Idę na spacer z moim bratem. Z kim idziesz na spacer? Mieszkam z kolegami. Jestem na kolacji z żoną. Spędzam czas z rodziną. Dlaczego tutaj jest narzędnik? Ponieważ mamy przyimek z. Okay? Po przyimku z jest to narzędnik, używamy narzędnika. Kolejna grupa zdań. Jem kanapkę z kurczakiem, piję kawę z cynamonem, piję herbatę z cukrem, jem makaron z warzywami, poproszę kolę z lodem. Dlaczego tutaj jest narzędnik? Taka sama sytuacja po przyimku z. Używamy narzędnika. I kolejna grupa zdań. Wiosną bardzo lubię spacerować. Zimą często jeżdżę na nartach. Latem pojadę na wakacje. Dlaczego tutaj jest narzędnik? Ponieważ mamy pory roku. Kiedy? Wiosną, zimą, latem i jesienią. I jeszcze dwie grupy zdań. Obraz wisi nad fotelem. Krzesło jest pod stołem. Przed domem mam piękny ogród. Mój samochód jest za domem. Zwykle zaczynam pracę między 7 a 8. Dlaczego tutaj musimy użyć narzędnika? Ponieważ mamy sytuacje statyczne i mamy przyimki, po których używamy narzędnika w sytuacjach statycznych. Nad, pod, przed, za i między. I jeszcze na koniec jedna grupa zdań. Piszę długopisem. W restauracji zwykle płacę gotówką i jem sushi pałeczkami. Dlaczego tutaj jest narzędnik? To funkcja podobna do transportu, ponieważ transport, samochód, autobus, samolot, możemy powiedzieć, że to też jest nasze narzędzie. Tak samo jak długopis, gotówka i pałeczki. I przechodzimy teraz do zaimków osobowych narzędnika. A więc ja w narzędniku
ma formę mną. Ty, tobą, on, ono, nim, ona, nią i w liczbie mnogiej my, nami, wy, wami i oni, one, nimi. Tutaj mogę porównać zaimki osobowe w języku polskim do zaimków osobowych w języku angielskim, bo na przykład w języku angielskim nie powiedzielibyśmy with she or with he. Powiedzielibyśmy with her or with him. I tak samo jest w języku polskim. Nie z on albo z ona, tylko z nim albo z nią. Oczywiście w języku polskim jest jeszcze więcej funkcji, więcej użyć zaimków osobowych. I mamy teraz krótką praktykę, krótkie ćwiczenie. A więc idziesz na spacer z Moniką. Tak, idę z i potrzebujemy tutaj zaimka osobowego. Jaki zaimek powinien tutaj być? Za chwilę pokażę odpowiedzi. Następne zdanie. Mieszkasz teraz ze swoimi kolegami? Nie, już z. Nie mieszkam. Lubisz mieć lekcje z tym nauczycielem? Tak, lubię mieć z lekcje. Jedziecie z nami nad morze w ten weekend? Tak, możemy z jechać. Chcesz iść dzisiaj ze mną na mecz? Tak, oczywiście, że idę z. Ok. I jeśli ktoś chce się zastanowić troszkę dłużej, to proszę zastopować film. Ja przerzucam slajd i pokazuję odpowiedzi. Idziesz na spacer z Moniką? Tak, idę z nią. Ok, ponieważ Monika, ona, rodzaj żeński, trzecia osoba, czyli nią. Mieszkasz teraz ze swoimi kolegami? Nie, już z nimi nie mieszkam. Kolegami, oni, trzecia osoba liczby mnogiej, czyli mamy zaimek nimi. Lubisz mieć lekcje z tym nauczycielem? Trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli z nim, rodzaj męski. Jedziecie z nami nad morze w ten weekend? Z nami, czyli odpowiedź będzie tak, z wami. Pierwsza osoba w pytaniu i druga osoba w odpowiedzi. Chcesz iść dzisiaj ze mną na mecz? Tutaj pierwsza osoba liczby pojedynczej. Tak, oczywiście, że idę z tobą. Druga osoba liczby pojedynczej. I na koniec jeszcze zaimki wskazujące i zaimki przeczące. Zaimki wskazujące w mianowniku to ten, ta, to, ci i te, jeśli chodzi o liczbę mnogą, a w narzędniku będzie to tym, tą, tym, tak samo jak rodzaj męski i tymi. Proszę zauważyć, że tutaj też używamy końcówek przymiotnika. Na przykład jadę tym autobusem, będziesz iść na imprezę z tą dziewczyną, interesuję się tymi książkami. I zaimki przeczące. Nikt w narzędniku jest to nikim, a nic w narzędniku jest to niczym. On z nikim nie rozmawia, ona niczym się nie interesuje. I to by było wszystko, jeśli chodzi o narzędnik. Na koniec chciałbym podziękować za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Bardzo proszę o łapki w górę, o subskrypcję, ponieważ jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju kanału. Jeśli macie jakieś pytania albo wątpliwości, to proszę zostawić komentarz pod spodem. Co jeszcze? Jeśli chcecie poćwiczyć, to też proszę pisać swoje zdania z różnymi funkcjami narzędnika w komentarzach pod filmem. Dziękuję jeszcze raz
i do zobaczenia na kolejnym filmie o kolejnym przypadku w języku polskim. Cześć!